Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie tak naprawdę zapowiedzi patcha. Zrobimy to trochę w innym wydaniu, że zobaczymy sobie filmik i będę też tam omawiał na bieżąco rzeczy, które będą tam wchodziły. Z tego względu, że na jakiej formy jeszcze nie miałem i zobaczymy jak wam się akurat będzie podobało, jak się przyjmie. Będę też mówił jakieś dodatkowe sugestie, co ja bym na przykład dodał. No i wydaje mi się, że zobaczymy jak to będzie finalnie. Na sam koniec jeszcze tutaj omówimy parę kwestii, ale to tak na spokojnie zaczynajmy w takim razie. Jeśli chodzi o takich ważnych rzeczy, było też oczywiście tutaj pokazane parę takich jednostek, lord, na przykład regimenty i było troszkę też poomawiane, co te regimenty będą gdzieś tam robiły, czy będą faktycznie dobre, czy nie. Ale tutaj wsłuchajmy się i zobaczmy, jak to po prostu wygląda. Tutaj jest dodatkowo napisy puszczone względem tego, żeby sobie gdzieś tam oglądać, czytać na spokojnie. Z takich ważnych rzeczy, no będzie troszkę tutaj takich pierdółek, jeśli chodzi akurat o to, co gdzieś tam omawiają, ale też będą rzeczy, które są moim zdaniem ważne, więc ważne, żebyśmy sobie tak razem obejrzeli i potem spokojnie to przedyskutowali i omówili. So my name's Chris. I'm the project audio director on Warhammer 3 DLC, and I've worked on various bits of Total War games in the past. I think my favourite, actually, the one I started off with was Warhammer 2 DLC, which was Silence of Fury. So I remember working on the Coatl on that one. That was quite good fun. So yeah. Awesome, and thanks for being here with us today. Like before, let's jump in with a little update on where we're at with development. So, Rich, do you want to give us a little update on what's happening at the moment? Yeah. We're into the thick of it. So I think last time we Czasem said that ten we tłumacz were, jest śmieszny, więc three, jak coś to in wiecie. this iteration period. So we're still in that. We're still playing the game. We're still looking at what we need to improve and change. And I think she wanted like solve some of the puzzles. So that's what we're still focused on: fixing some bugs, making changes around that. And I'm sure Chris will tell you a little bit more about the audio side of that as well. Yeah, our team are very, very busy. We're flat out at the moment, so Ogólnie też ten filmik jest bardziej takie omówione odnośnie audio, odnośnie właśnie grafik naszych gdzieś tam jednostek, które będą w przyszłości, lordów, zachowań, ale też będzie właśnie omówione te jednostki delikatnie, więc zawsze to jest jakiś duży dla nas plus. We'll look a bit more into that a bit later on. Is there anything new that we can reveal today about the factions, like some new units or some bits you've been working on that you'd like to talk about? No teraz today? będziemy gdzieś tam omawiać jednostek. If you want to talk about the ogres, if there's anything you can reveal to us today about what's coming with them? Oh, absolutely. We could start off with the Paymaster. Quite an interesting unit. No i tutaj macie właśnie pokazaną pierwszą grafikę. Z tego co wiem, to chyba będzie, z tego co gdzieś tam ogarniam, to będzie po prostu taki bohater, który będzie wzmacniać nasze tak naprawdę, a może inaczej zróbmy, cofnijmy tu troszkę. Jeśli chodzi akurat o tego płatnika, to będzie z tego co mi się wydaje taki bohater wsparcia, który będzie miał dużo gdzieś tam bonusów dla naszych jednostek i to jest dosyć dobre rozwiązanie. No bo nie oszukujmy się, jeśli chodzi o rozwijanie obozów u ogrów, jest to po prostu bardzo drogie i bardzo czasochłonne, więc takie wspieranie, na przykład, że będziemy mogli więcej kasy zdobywać po walce, po łupieniu, no to jak dla mnie jest zdecydowanie duży plus. Zobaczymy jak też to będzie wyglądało względem na przykład jakichś tam umiejętności, czy będą mieć się na styk, czy będą mieć trochę więcej wyboru, no bo w niektórych frakcjach, nie oszukujmy się, jest tak, że no nie mamy aż takiego dużego wyboru w tych umiejętnościach i czasem mamy tak, że nawet tam punkty zostają, więc jest to trochę słabe. Plus jest też taki, że jeśli to są lordowie, czy tam bohaterowie w już właśnie takich nowszych DLC-kach, no to tam bardziej starają się powrzucać ciekawsze rzeczy, nowe rzeczy. Czasem może są one zbyt zboostowane, ale mimo wszystko ogry akurat, czy tam orkowie, czy tam Khorne, no zdecydowanie zasługują na jakieś boosty, a z tego co widziałem u Khorna ma być to dosyć ciekawe. Choć w sumie w każdej frakcji wygląda to ciekawie, chyba najmniej było powiedziane gdzieś tam odnośnie jakiegoś tam lorda czy tam bohaterów u zielonoskórych, ale zobaczymy jak to będzie w praktyce. To powinien być raczej bohater wsparcia, który będzie miał bardziej mocniejsze umiejętności niż gdzieś tam będzie dobrze walczył w walce, z tego względu, że pewnie będzie miał takie średnie statystyki do walki, czy to będzie wręcz, czy to będzie miał jakąś, nie wiem, coś do rzucania. Zobaczymy dalej, idziemy dalej. There's also one other thing that they absolutely love, and that's their gold. And the Paymaster sort of serves to be that
reminder in the battle that if he dies or if you're not performing well enough in battle, you're not getting paid. So he'll sort of fulfill that support role that the ogres don't necessarily have in combat, and will specialise in primarily in enhancing a battle unit's capabilities in combat. You've been doing audio for Paymaster, I assume, as well. So, is there anything you can tell us about that? How's that been? Yeah, so whenever we're looking at a unit, we're always trying to think about what's something unique about them or some characteristic we want to bring to life with the sound. And so the sound design team have done a really good job. Bringing out, you'll hear sort of gold and chains and, all clinking around, so it really Ja brings osobiście out na przykład jestem taki, characteristics. że bardzo gdzieś tam Yeah, doceniam it does dźwięki, like więc gold, tutaj yeah, właśnie jest so omawiane big fan of odnośnie money. dźwięku i ma być So, podobno that's bardzo just, fajne it dźwięki just odnośnie helps właśnie tego characterise złota, them, więc bring them to life, yeah. będzie się I lało think he's got a złoto. Noblar like it as well, that sits on his shoulder or up by the chest or He something. does, isn't it? Yeah. What else is coming with the ogres? There's got to be more that you can tell us. Oh, absolutely. One thing I think people will really like is the pigback riders. O, czy będziemy mieć tak naprawdę na świniach jakieś jednostki? Vast, diverse world where you have giants, demons, and all sorts of monstrosities. And then you've got two Noblars piggybacking on each other. Właśnie, 2 noblarów na baranach to też podobno ma być bardzo dobra jednostka. Ma być podobno warta swojej ceny, więc to będzie jednostka pewnie z 3-4 tieru i zobaczymy jak w praktyce będzie. Individuals such as them on the battlefield. They'll be a bit difficult to hit, but they'll be well Ciekawi worth mnie the właśnie cost zasada, że and będzie ciężko ich frequent in trafić. combat. And the No z other jednej thing strony ta jednostka I'd może like nie to będzie talk about fest in wysoka, Dark Hand może is they'll have a wysokości regiment będą of gdzieś tam renown. razem na Nice. ogru. I też będą these miały guys, akurat they're monster. regiment sławny, specjalnie właśnie te jednostki They 2 have noblarów. ventured into Bretonia, spent a bit of time there, and sort of enhanced their, let's say, jousting skills. So they'll be bringing a lot of Bretonian gear into combat, all the helmets, the lances, and such. Yeah, before I haven't seen the pictures yet, but I've already got an image of in my mind of what that's going to look like. So I'm looking forward to that. They are super cool. absolutely. We're really excited by them. Elite premium ogre cavalry. While we're on the subject of ogres, what's been your kind of highlight of working on it so far with this DLC? Like, have you got any favourite units or bits or mechanics that are coming into it that you've enjoyed working on most? Oh boy, they've all been honestly a blast to work on. Our artists and animators have done a fantastic job bringing them all to life. One unit in particular which has gotten me is the Eshin Man-Eater. That's another regiment of renown we're going to be bringing in. Kolejny regiment właśnie And sławny. that guy is, well, Czy gościu spędził tam czas ze Skavenami i z tego co kojarzę, co będzie tutaj właśnie omawiane, będzie to taka jednostka, która będzie miała jakieś skradanie, więc i będzie bardzo szybka. Więc możliwość jest taka, że będzie dosyć szybko dobijała na przykład przeciwnika, będzie goniła tego przeciwnika, ale omówmy tutaj dalej, jak tutaj powiedzą chłopaki. From Skaven, and you're going to be bringing that kind of unit into the battlefield. Imagine this large ogre who's probably the worst character in the room in regards to stealth, but he still manages to pull it off in combat somehow. Impressive. Yeah. For anyone at home, if you're not sure what we're referring to, that's the ninja-looking man-eater ogre. So yeah, he looks really cool, and he's like a pseudo hero, isn't he, Josh? No tutaj właśnie mamy zaprezentowanego ogra asasyna. Wygląda naprawdę, bym powiedział, przekomicznie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać podczas walki. Na pewno będą ciekawsze jakieś nowe animacje, więc tego nie mogę się nawet gdzieś tam doczekać. Dlatego też ogry zielonoskórzy i w sumie Korn to chyba był tutaj już omawiany, ale ogrów sobie właśnie i zielonoskórych zostawimy na sam koniec omówieniem jednostek, no bo zobaczymy sobie też animacje od nich. Because it's just him. It's just one. It's not a unit of them. Yeah, special guy to play around with in battle. Absolutely. We don't usually do units, for regiment renowns like that at least, but that's part of what makes him unique. Is there anything else you can tell us, like any abilities or anything to kind of shout about that are coming with the ogres? Yeah, one thing in particular is for Golfag. It's an ability called Deadeye. But in this case, since Golfag's one of the more oldest accomplished ogres, he's also been through a lot, survived a lot as well. So during that time, you tend to pick up a lot of skills and proficiencies. In this case, Golfag's learned how to use the pistol to wear down and snipe people from a distance. So the player will be able to pick any target, well not any target, any character they want, and if they want to wear him down, maybe take a pop shot or even finish him off as they're routing, well,
Golfag will be able to deliver that, that's for sure. Let's have a look at Khorne. Czy będziemy mieć takiego bohatera albo lorda? Teraz nie zrozumiałem dokładnie, która to będzie jakby typ. Jednostki z pistoletem, która będzie miała dosyć takie snajperskie strzelanie, więc powinna mieć ta jednostka pewnie duży zasięg, bo z tego co widziałem, co słyszałem, no to będzie po prostu wybijała nawet przeciwników, którzy uciekają. Zobaczymy jak to jest w praktyce, bo jeśli chodzi akurat o pistolety, no z tymi pistoletami wygląda to moim zdaniem różnie, tym bardziej przy ograch z pistoletami, no moim zdaniem większego tam szału nie było, ale może akurat jak to będzie właśnie taki lord czy tam bohater, który wiele przeżył, no to zobaczymy co tam będzie w praktyce. Let's not. Why not? Teraz będziemy chyba Let's omawiali have a look Khorna, at, więc... Orcs and Goblins. Rich, you're going to tell us a bit. Yeah, What yeah, new yeah, stuff yeah. are we revealing? Yeah, absolutely. So we've talked a lot about Khorne recently, so I guess that's what we're not talking about now. I got my orders. I got my things the wrong way round. But yeah, Orcs and Goblins. There's some cool stuff coming. You might notice on the table, got a few Spider Riders down there. And there's a big reason around that. We're going to be doing Snagler Grobspit. He's going to be your legendary hero. No i tutaj mamy legendarnego bohatera, który będzie na pająku. Jest to oczywiście taki nocny goblin. I zobaczmy, co tutaj chłopaki mówią o jego mechanice. So like we mentioned last time with Gorbad, that he's kind of a master of all the different, orcs and goblins and trolls and everything that makes up that their roster. This is now the forest goblins that are going to be coming to the party in Snagler. If you don't know too much about Snagler, he's an 8th edition character. He's a forest goblin that rides around a big old giant spider. We've actually had his regiment of renown, his boys, if you like, the Death Creepers, in since... A będziemy mieć też sławny regiment od nich, crikey, what was zobaczymy. it? Not Warden the Paunch. Szczerze te pajęcze jakby regimenty, czy tam jednostki nie były jakieś wybitnie mocne, jak dla mnie. Były bardzo miękkie, zobaczymy czy tutaj będzie coś bardziej podkręcone. And as you might imagine, for a forest goblin, he's all about poison. So you can expect some skills and some buffs and abilities all around. Czy będzie mieć dużo wzmocnień do trucizny, to powiem szczerze, że dla orków jest naprawdę dużym plusem. Death Creeper units and then his army as a whole. So he's going to be a fun one. Looking forward to Może być seeing tak, him, jak właśnie mówię, że rock zawsze out. gdzieś tam jak And wrzucałem then nowych lordów, alongside bohaterów, that, to we're są also tam gonna dosyć be przesadzeni. introducing, a new hero. So that's going to be the Night Goblin Big Boss. And this hero is going to be all about, again, accentuating things around squigs. Czy mamy So kolejnego as you've seen in the goblina? past, we've introduced the colossal squigs. Jako expect him to be bohatera. able to like wrangle them and do some funky things there. And the other squigs that we've already got in the game. What else have we got? We've got loads more. Black Orcs. So we're doing Black Orcs with shields. Czarne orki z tarczami, no w końcu coś pożytecznego, szczerze So they're powiedziawszy. going to be coming in as a new unit. They've got these really Choć nie jest jakiś wyczyn big, moim strappy zdaniem, ale shields with the colourful sort of faces on them, tough as nails, and they're going to be joining the fray as a new unit as a part of the DLC. Let's take a look at Khorne. Josh, I think you're going to tell us a bit more about some teraz of the będzie o units that are Kornie, a o coming, Kornie z some tego new co ones wiem that we było can reveal trochę today. więcej i Yeah, trochę so one we ciekawszych can reveal right now mechanik is bym the Lord, powiedział. The Blood Speaker. Completely new for Khorne. We all know what Khorne's about, all about the fighting and killing for the skulls, the blood and gore and all that. The Blood Speaker introduces a new sort of role for him. So support role, I specializes mamy in takiego buffing supporta, friendly który units around będziemy him. mogli sobie But rekrutować, also więc będziemy mieć encompasses the kolejne best of Khorne, wzmocnienia which, dla as jednostek stated, kornowych. buying everything. So this is a character you can easily have enhance your units in combat just by just getting him stuck in, and he'll be durable for that. That's for sure. Any others? Well, we've got Zangors. No co na gory będą. Now we have Kongors. Teraz będą kongory. And oh boy. Podobno they're, mają być bardzo really tough mocną unit, to say jednostką. the least. They'll have a anti-large sort of role within the actual roster, so sort of mid. So you can choose in between the Chaos Warriors with Hellbeards or with the Kongors. But one thing that sets the Kongors apart is they have the best qualities of a Gore unit from the Beastmen roster. Czy mają So najlepsze cechy they'll sobie have tutaj abilities wrzucane such as jako pierwotna Primal Fury, furia, szał. Frenzy, and of course, as Khorne is ever so watching combat, if they fall below his expectations, they will Czyli certainly jeśli get a buff spadną that tak will naprawdę make sure that życie when they tym kill, jednostkom, they're to doing it dodatkowo right. będą miała kolejne wzmocnienia. Khorne To sounds może być like dosyć ciekawe, it powiem would be quite a szczerze. fun one to do audio for. Has there been any kind of highlights of that process that you want to talk about, Chris? Yeah, Steve. I think as soon as we saw the roster for Khorne, I think it got our team pretty excited, and I know that the Slaughter Brute got one of our team members
particularly excited. He's actually a metal singer in a band, and I think it was like a match made in heaven, really. So he wanted to lend his vocal skills. It's quite terrifying, actually, what he can do playing like. And yeah, the Slaughterbrute is without a doubt the angriest sounding creature on the battlefield at the moment. So yeah, I was just reviewing it this morning with the team, and it's starting to sound really good. O, będziemy mieć pięknego potworka. Trochę te potwory, ten akurat potwór bardzo z Incha przypomina jak dla mnie. Bo kurczę, nie pamiętam jak on się akurat nazywał. You know, we looked at Ale jest tak abilities bardzo for trochę ogres. Is there zaciągnięty od any, niego. for Khorne, for Skulltaker that you can tell us about? Yeah, so he'll have his Cloak of Skulls ability. You'll have various Mamy nową means oczywiście of enhancing it on umiejętność. the campaign side, but on the battle side, Skulltaker's a character you'll want to send against Kolekcjoner other czaszek. legendary lord characters in general. He's very good at one-on-one dueling. Mieć but the podobno Cloak jest of bardzo Skulls dobrą will jednostką, sort of 1 na enhance 1, defensive zobaczymy, capabilities. wytestujemy na pewno. In combat, providing he's got lots of kills, Tylko musi his mieć dużo defensive zabójstw, stats żeby will potem be jego statystyki gdzieś tam progressively stopniowo buffed. właśnie So rosnęły. this is a Rosły. character which you'll send against other characters, ideally with these stats enhanced. So you could get the best out of him and make him even more durable. And let's just say the opposing side will have a really tough time against him. So are those buffs enhanced Choć by nie oszukujmy the się, bo amount of szczerze skulls you've powiedziawszy, taken, essentially? jeśli chodzi akurat o jednostki z Khorna czy tam lordów, nawet Khornów czy bohatera, a są dosyć mocne jednostki, więc 1 na 1 w większości gdzieś tam wygrywają, więc zobaczymy, czy będą tutaj mega podbijali stawkę i zrobią jakiegoś turbo mocnego bohatera, czy to będzie szczerze powiedziawszy na poziomie standardowego Khorna. Oh yes, you'll want to get as many as you can to max them out. Little fact about the Cloak of Skulls. As soon as we saw the unit art for that, I said to the team, I want to hear those skulls. Like, it's such a unique cape. That's very morbid, Chris. It is a little bit. What's probably a bit more disturbing is when one of our team members said, "I got you sorted. Don't worry. I can get some bones, genuine bones." I didn't ask too many questions other than You don't, do you, when that kind of no. statement comes out? Other than they were procured by humane means, so you know that's fine. But when you get up close to the Skulltaker on the battlefield and you hear his cape, flowing around, you'll hear real No, bones, dźwięk z prawdziwych on there, kości, which jak is, peleryna będzie się great. ruszała, It's, wygląda. it's Znaczy pretty może cool, być so. naprawdę dobrym. No powiem wam, że brzmi to dobrze. There's no further questions. Obviously, with all this paid content as well, we also have the free stuff that comes, like the rebalancing, the patching, the bug fixes, the FLC, that sort of stuff. No i tutaj właśnie jest omawiane, że wraz z DLC przyjdzie tak naprawdę zmiana, żeby trochę równowagi wprowadzić. No powiem wam szczerze, że jeśli był wcześniejszy DLC, nie poczułem, żeby równowaga została wprowadzona, tylko bardziej pod tym zasadzie, że te frakcje, które gdzieś tam dostały buffa, stały się bardzo potężne, jak Imperium Krasnoludy. Na przykład Nurgle niby dostały buffa, Nurglami się gra teraz bardzo przyjemnie, na przykład takim tam Urkhanem, ale finalnie mimo wszystko Nurgle dalej dostają strasznie po dupie i nie wiem, czy to jest kwestia lokacji, ale wygląda to trochę słabo, bo szczerze powiedziawszy Nurgle powinny być mocne z tego względu, że mają bardzo mocne jednostki, zatrute ataki i prawie z każdą frakcją bez problemu powinny wygrać, więc no zobaczymy, jak będzie akurat w tym przypadku. Czy jednak jednostki, frakcje, które są gdzieś tam bardziej takie negatywne, złe, no będą miały lepsze te starty i lepiej będą sobie radzili w późniejszym etapie. Is there anything coming as part of Update 6.0 that you can talk about? You betcha, yeah. The team's been working really hard on loads of stuff behind the scenes on that. So let's start with the Greenskins. So the Greenskins are getting an update to the scrap system that we introduced in Warhammer 2 for War in the Paunch. So there's going to be some UI and UX changes. Mamy też, widzę, z tego co usłyszałem, zmiany odnośnie ulepszania naszych jednostek za złom. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Szczerze powiedziawszy, standardowo jak teraz było, nie było aż tak tragicznie, bo te ulepszenia za złom dawały, powiem szczerze, no dobre ulepszenia. Nie było to też jakoś za specjalnie drogie, ale zobaczymy, co tutaj wprowadzą. Mam nadzieję, żeby nie przesadzili, no bo pamiętajmy też o tym, że jednak orkowie mają swoje ła, czyli kolejną armię, którą mogą dostać dosyć potężną, no ale zobaczymy. Changes there to just help the flow, make it feel a bit easier, get some of those nice upgrades that
the orcs and goblins need for battle. So that should be a fun one. Now for the ogres, oh Steve, it's an ogre hall. So there's all sorts of stuff happening there. We're going to be having some updates to the Great Moor and the offerings there. But one that I quite like is also what Josh was talking about earlier. So with the Ogre Paymaster, our new lord, all the ogre lords are going to get big names now. So yeah. Właśnie tu jest takie właśnie bardzo ważne poruszenie, że jak pamiętacie, jak mamy legendarnych lordów, to możemy sobie tam wybrać dane ulepszenie względem, na przykład jeśli walczycie gdzieś tam z ogrami, to możecie sobie wybrać taką tam powiedzmy umiejętność, taki bonus na parę tur. No i teraz każdy lord to ma posiadać, więc zobaczymy jak to będzie w praktyce. Z jednej strony to moim zdaniem już dawno powinno być wprowadzone, bo ci lordowie od ogrów nie byli jacyś wybitnie potężni, więc to jest na pewno duży Not plus. just reserved to our legendary lords of the past. So that's a nice one for them. And then Khorne. Khorne's got a big one. Khorne's got a great one. They got something called the Skull Throne. All their legendary. No i tutaj mamy właśnie taki tron czaszek i wszyscy ich legendarni bohaterowie, znaczy legendarni lordowie uzyskają dostęp do tego nowego panelu i będziemy mogli sobie tutaj ulepszać, będziemy mieli względem na przykład regeneracji jednostek, głupienia i tak dalej, i tak dalej. No na takim Scarbrandzie powiem wam szczerze, no może być to strasznie grubo, tym bardziej, że Scarbrand teraz już zarabia miliony, a teraz będzie jeszcze lepiej, ale tutaj posłuchajcie, co chłopaki mają do powiedzenia. Lords are going to get access to this new panel, which will feature a variety of different timed buffs. You're going to be accumulating through battles skulls, and of course, once you've got your skulls, you're going to be spending them in this feature. So you're going to be doing all sorts of things like getting army abilities or spreading Khorne corruption. And as you progressively spend the skulls there, you're going to progress up the tower and then get to some of the big juicy buffs at the end. So lots of skulls and lots of bones, Chris. The bone man over there, indeed. More skulls for the skull I'm not throne. sure I want that particular reputation. That's okay. It's okay. So yeah, we've mentioned in the past that the FLC content that's coming with this is going to be for Khorne. Mm-hmm. And I think the powers that be have given us permission to say who it is. I don't know why you're looking at me. Rich, are you ready? Take it away, Chris. This time around, our new free legendary lord will be Arbal. Nowy legendarny właśnie lord do Khorna, Arbal. Posłuchajcie, co tutaj mają chłopaki do powiedzenia o nim. And he is a pretty exciting character to work with because his thing is he wants to fight the biggest, baddest things on the battlefield. So yeah, we wanted to make sure that he sounded, mean, mighty. Z tego, co sobie zauważycie, będzie miał on bardzo potężnego, sądzę, wierzchowca. No nie oszukujmy się, ostatnio jak wychodził Karanarak, bohater, no to był on naprawdę bardzo potężny, więc trochę się obawiam, co tutaj będzie z tym Arbalem, no ale zobaczymy. Arbal ogólnie jako legendarny lord, co tutaj wspominali, chce walczyć z największymi, więc będzie miał pewnie bardzo dobrą skuteczność przeciw dużym wrogom, jeśli będzie na wierzchowcu. A jeśli będzie chyba jeszcze nie na wierzchowcu, no to wtedy będzie miał pewnie skuteczność na piechotę. Ale zobaczymy, jak to w praktyce będzie. And just giving it its all. So the order team, the dialogue team did a great job in really channeling that characteristic of him. Definitely a very different take to Skull Taker. So I think between him and Scarbrand, you got three pretty great, Khorne legendary lords here to play with. And as Chris said, Arbal's all going to be about taking on these biggest battles for his feature called the Wrath of Khorne. So he's trying to do all the things in the eyes of Khorne himself, to be that great champion. And yeah, with playing around with ideas, which was playing to his lore as well. So if you dig deep on that, and if you hear about what happens to him if he wasn't to succeed, well, we've got some ideas around that, let's just say. And that also brings the count to 100, I think, doesn't it? Yeah, can you believe it? I know, that's crazy, isn't it? Yeah, it's amazing. It's an amazing achievement. When we first started way back, and many of us have been working on the series for quite some time now, I don't think in our wildest dreams we'd get to that number. We knew there was lots to make, but yeah, it's quite a moment. Chris,
let's talk a little bit more about audio and how all of that comes together. So what's your process, I guess, from like conceptualization of a DLC through to people hearing it for the first time and things like that? Well, I think any audio team is quite lucky to work on Total War Warhammer, because it is such a rich world and as such an amazing character. So it is a playground for us to work in. But our process starts really when we see the unit roster come through and we start seeing some of that concept art, and we can start, as our sort of departments, our dialogue department, sound design department, start planning out what we're doing at quite that early phase. So our really talented dialogue team, they sit down with our designers and narrative team, and they work out what we call a character bio. So this is all the characteristics of that unit or lord or whatever it might be, that, you know, how big they are, where they're from, what's their age, what makes them tick, what there's some vocal characteristics that we might be expecting. And from that, they go away to a really extensive casting process, and we get lots and lots of talented actors to come in and read for these parts. And then we do, you know, like this casting process is quite extensive. We make sure that we really nail, so everyone's kind of has a score and has an opinion on these things until we kind of go, right, that's the one, that's the match up for those units or that character or that lord. And then the team will do some prototyping on maybe some voice processing, you know, make it may sound a bit corny or maybe a bit more ogre-y. And then finally, doing what the team are doing right now is onto the actual recording. So our script writers have put together, you know, really great scripts for the characters. Yeah, I can't wait for the audience to see what we've got this time around. And our sound design team, meanwhile, even before we start getting animations or VFX in, we can look at these unit rosters and go do our research and look up the lore. What we really like doing is seeing where there's something unique or some characteristic we want to bring out with the sound design. And the great thing about Total War is the scale is from the giant battlefield right down to the thing. So with right up close. So we can make sure that their abilities or their projectiles or their weapons, you know, particularly for our lords, sound really big, so the player knows exactly what's going on in the battlefield, or can have an idea of in that chaos that there's something big and bad happening over there. To the right up close to all the all the character movements. So we break our layers down into footsteps and character armor, so they might have something unique in their armor, right the way to their vocalizations as well. So we spend a lot of time making sure that all that language of stuff is brought together with the sound. So it's a really fun process. You don't really think about that when you're playing the game and you're hearing all the sounds together, that every single one of those sounds has had like a process that has laid it all together. There's nothing for free in this, unfortunately. We've got to design everything from scratch. But the team have a really good time. It's challenging because the designers, they throw a lot at us, and what they want to do. It's fun though. It's fun. Absolutely, and I'm not sorry. The great thing about with us is we are bouncing off of what the amazing character artists, what the animators, what the VFX team do. So we can help bring all their amazing work to life with the sound, and hopefully the players kind of feel that, so it will feel visceral and feels real, and they have a good time doing it. So yeah. And you've got some weird techniques, haven't you, on the team, like how you make some of the sounds? Yeah, that's very true. I mean, this time round, we kind of had a bit of a bonus. So when we had the squigs, so we've got the traditional little squigs, and we've got this gigantic colossal squig. It's a chance for us to kind of maybe rework a little bit of the older content that we've got in the game, so we can make the squigs sound even squiggier, a bit gross. But of course we've got this giant one, so we To jest dosyć fajne, teraz będzie taki moment, w którym właśnie będzie przerabiany dźwięk właśnie tych squigów, tych dużych prokoraczek, when I saw the footage come through the recording które oczywiście możecie zobaczyć u zielonoskórych. Of sound designers, and they really love recording stuff from scratch, and it was quite possibly the grossest recording session I've ever had. I'm pretty sure porridge and yogurt and all sorts of weird squishy things were involved to make, bring out the inner squig from these characters. So yeah, it was quite. They went above and beyond. Yeah. They really did, and they certainly turned some people's stomachs here when they saw the footage. Actually, I think we've got the clip that we can show. So roll it.
you're playing and you see the colossal squig and you hear those wonderful sounds, think of that poor dev sucking on porridge. At least we didn't have to do that, Steve. But speaking of that, It's true. group recordings. Group right? recordings, yeah, we love to get our devs involved. So I remember we have these emails that go out and say, right, okay, we need to do a group recording session for our ogres or our corn units, and yeah, the team deliver and don't disappoint. And I think that we usually Thank you. Yeah, Steve did one as well this time around. Rich and I, yeah, we've done Yeah. some of the battle cries and stuff like that. So yeah, we're in there It was somewhere. good fun, wasn't it? It was great, although I couldn't speak for a day. No, I think my voice drops about 2 octaves after Yeah. that. So everyone thinks I've got some horrendous cold afterwards. But yeah, it's really good fun, and you hear it in the game. You know, you get this, you know, this sound of the army, right? It's and it's the team group do a great job processing and layering all this stuff together. So it's the units. You feel them on the units. Great. 3, 2, 1. For the Blood God! 3, 2, 1. For the Blood God! Okay, here we go. 3, 2, 1. Slaughter! Perfect. 3, 2, 1. Slaughter! And so once the team have done all their incredible work and we've got all the sound design and we've got all the dialogue together, then we start the mixing process. And actually that's the bit that I love the most, is actually hearing everything all together. And we start balancing everything against each other. So we make sure that the most important sounds are heard on the battlefield, and all the tiny details when the characters get nice and close are audible as well. And it's just the final sheen, the final polish on everything. Few last minute feedback notes, are always natural in this process in our iterations phase. But yeah, that's the bit where we kind of put the final audio polish on it. Yeah. Awesome. It's got to be really rewarding hearing all of that come together into that final product. Yeah, so much hard work goes into it from the audio team as well as the wider team, and it is the final step that you kind of go, yeah, we got something good in the bag there. Just makes it, doesn't it? Just immersive. Tutaj można właśnie podsumować, że powiem szczerze, jeśli chodzi o dźwięk, no to naprawdę dźwięk jest bardzo dobry. No dźwięki są naprawdę bardzo dopracowane, nie ma tutaj czego się tak naprawdę doczepić. Ja osobiście, jeśli chodzi o doczepianie się, no to strasznie mnie boli ta równowaga frakcji. I troszkę jest też to, że dużo tych frakcji, które są starsze, no są gdzieś tam niedoceniane, a rzucanie na przykład jednej jednostki raz na jakiś czas na patch, no moim zdaniem nie jest to, szczerze powiedziawszy, wielki wyczyn. No nie urażając tu nikogo, no dla mnie, gdy mamy takie możliwości, patrząc nawet na jakieś tam mody, no możliwości jest od groma. Ja wiem, że też nie chcą wszystkiego od razu za darmo rzucać, no bo wtedy te DLC by trochę nie miały większego sensu. No i z drugiej strony, żeby zwiększyć gdzieś jakąś taką popularność, żeby ta gra jednak faktycznie rosła w naszych oczach, no to warto by było jednak troszkę więcej zadbać, trochę więcej wrzucać tego i dla osób, które lubią gdzieś tam grać na wyższych poziomach trudności, żeby te poziomy trudności faktycznie gdzieś tam było odczuwalne, to z tego względu, że niektóre frakcje, na przykład jak sobie zagracie, nawet bym powiedział większość frakcji, zagracie sobie bez problemu na poziomie legendarny i nie będziecie mieli jakichś tam większych problemów, może przez pierwsze 20-30 tur może coś tam pójść faktycznie nie tak, ale w późniejszym etapie gry, no szczerze powiedziawszy, gra jakby tutaj nie wnosi takiego jakiegoś trudnego poziomu trudności i śmiało robimy 2-3 armie i lecimy przez cały świat. Jedyne co, to właśnie jak sobie ostatnio mogliście zauważyć na streamie, jak robiłem stream o ograch, była zmieniona właśnie ta mechanika odnośnie zleceń. Ona była, powiedzmy, zmieniona jest na pewno na plus mimo wszystko, ale na pewno największym minusem jest to, że mamy bardzo jakby daleko rzucane te zadania, mimo że te tury faktycznie są tam, powiedzmy, nie najgorsze, może dałoby się to tam przysprintować, ale nie oszukujmy się, na samym początku nie jesteśmy za specjalnie w stanie zrobić tych zleceń. Jedynie musiałbym jeszcze przetestować skraga się patcha i jak to wygląda, więc mam nadzieję, że jeszcze mimo wszystko to trochę dopracują ten system. Bez się to tak zostawią, no to dla mnie straszny minus, bo jeśli oni rzucają zadanie, za które nie ma jakiegoś też ogromnego rewardu, bo jeśli chodzi o kasę, tam było 1500, więc to nie było to specjalnie dużo. Jedynie co, to mamy czasem rozwój na przykład wszystkich obozowisk 100% więcej, czy tam ogólnie 100, więc to jest na pewno spoko. Tylko że zrzucanie takich zadań bardzo daleko i no, nie oszukujmy się, jeśli gramy na najwyższych poziomach trudności, ciągle gdzieś się lejemy, nie mamy możliwości rekrutowania nie wiadomo jakiej ilości armii
ogrów, tym bardziej, że ogry muszą rozwijać swoje obozy, które są cholernie drogie. Więc zobaczymy, jak to wygląda. No, chciałbym, żeby też bardziej zbalansowali to wszystko. Jeśli chodzi tutaj o kolejne gdzieś tam elementy, z tego co pamiętam, tutaj nic nie było więcej pokazane. Może trochę za długo o tym dźwięku było, ale dla niektórych osób pewnie będzie to duży plus. Na pewno plusem jest to, że tutaj Korn dostanie fajnych tych legendarnych lordów, którzy mają być naprawdę spoko. Ja się szczerze powiedziawszy najbardziej tego Arbala nie umiem tutaj doczekać, bo wygląda on chyba najciekawiej. Jeśli chodzi o tych zielonoskórych, no gobliny, no spoko, tak? Goblinów jako tako nie mamy gdzieś tam dużo tych bohaterów, tych lordów, więc spoko, że poszli też w te gobliny. Ale ja osobiście gdzieś tam nie jestem mega zwolennikiem goblinów, choć granie na przykład z karśnikiem jest dosyć, powiedziałbym, śmieszne. Plus jest na pewno taki, że jeśli chodzi o orków, będzie właśnie zmienione ten odnośnie złomu. Może będzie to tańsze, może to będzie mocniejsze, może więcej złomu będzie się też zdobywało. Może być tak, że wszystko to, co akurat wymieniłem, będzie gdzieś tam zmienione i faktycznie dodane. Na pewno plusem jest też to, że jeśli chodzi o tam właśnie bonus, nie pamiętam czy to było lorda czy bohatera, no to będziemy mieli wzmocnienie do zatrucia, czy będziemy mogli dużo mocniej osłabiać przeciwnika. To jest dosyć przydatne, bo jeśli gramy gdzieś tam dużo goblinami, no to gobliny nie mają też wybitnych jakichś statystyk. Trochę tak się zdziwiłem odnośnie tych orków z tarczami, że dopiero teraz w ogóle zostali dodani, bo szczerze powiedziawszy to jest tak jak teraz była dodana grobowa straż z halabardami. No to są moim zdaniem jednostki, które powinny się już znaleźć na samym początku, a nie dopiero po tak bardzo długim czasie. To jest moim zdaniem trochę takie do przyczepienia się, że nie było to przemyślane, gdy były tworzone te niektóre frakcje. Dalej mam ogólnie przekonanie, że niektóre frakcje były stworzone nie wiem jakim cudem, bo w niektórych frakcjach brakuje tam po paru jednostek, żeby mieć jakiś taki większy balans, większą jakby równowagę, walkę na późniejszych etapach gry. Może nie na początku, ale na późniejszych etapach gry jest to trochę, bym powiedział, strasznie nudne i tych jednostek naprawdę brakuje. Na pewno też takim, powiedzmy, sporym plusem ogrów, no to będzie ten płatnik. Ten płatnik będzie gdzieś tam fajnie robił robotę. Trochę nie jestem zadowolony ze kwestii tego, chyba jak dobrze pamiętam, bohatera czy tam lorda odnośnie tego z pistoletem, że będziemy mieli taką jednostkę, bo szczerze powiedziawszy, no nie oszukujmy się, jednostki z pistoletem są dosyć takie średnie, jeśli chodzi o strzelanie. Jeśli mają strzelbę, no to tam jeszcze ta skuteczność, ta siła, to wszystko jest ok, więc też zasięg na tym pistolecie raczej nie będzie wybitnie mocny. Ale zobaczymy, może będzie miał możliwość jakiegoś szybkiego przeładowania, jakichś wzmocnień do tego. No o ograch, szczerze powiedziawszy, no najważniejszą na pewno tutaj zmianą to są właśnie gnoblary, które będą jeden na drugim na baranach. Jakieś jednostki kawalerii, które będą na wieprzkach. To może być też dobra opcja. Ale zobaczymy, jeśli będą oczywiście jakieś nowości, no to postaram się zrobić albo na takiej zasadzie, albo wrócimy na starej zasadzie. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy takie na przykład prowadzenie, no bo tutaj było takie, to powiedzmy większe troszkę omówienie, wam się podoba. Jeśli tak, to zostaniemy przy tym, jeśli nie, no to będę najwyżej wycinał i omawiał po prostu sam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, bawcie się dobrze i do następnego. Cześć, cześć, cześć!